ksiądz Jerzy na swój sposób znalazł ludzi, którym zlecał różne zadania. Od działalności wydawniczej, kolportażu. Między innymi ja pełniłem tę funkcję, dostarczając do największych zakładów pracy prasę, do Huty Warszawa, FSO. Na Wolę, do Kasprzaka. Ale też dla parafian. Dał mi skrzynki kontaktowe, gdzie wrzucałem poszczególne numery pism, książki, rozliczenia prowadziłem. Generalnie dostałem od niego 2 adresy, które nie zdradzam z wiadomych powodów, jakie są, niezależnie czy rozmawiamy. W każdym razie dostałem 2 adresy i trzeci taki, gdzie go mogłem spotkać, jak go nie było na parafii, czyli u Barbary Janiszewskiej, jego lekarki osobistej, która mu wszystkie sprawy związane z jego chorobą prowadziła. I to naturalne było, że spotkania u niego, korekta rzeczy. No wiadomo, że zagrożenie było ogromne, no bo tutaj obstawiony kościół cywilami był. W samochodach siedzieli. To słynne te znoszenie jego herbatek dla nich. Może zimno panu. Dbanie o to, żeby się nie przeziębił prześladowcę. Zabezpieczał mnie finansowo. Ja byłem zwolniony z pracy. Nawet potrafił dla bezpieczeństwa powiedzieć: przejedź dzisiaj taksówką. Wiedział, coś jest nie tak, coś tego. Oczywiście pokrywał koszty tej taksówki. No, także on bardzo aktywny był, tylko nie tutaj, nie w tym miejscu, no nie. Ale miał swoich ludzi, którzy hutnicy wszyscy to odbierali. Ja wiedziałem, gdzie konkretnie mam się udać. Akwarium, jazz club był między innymi. To tu mogę, bo już nie ma klubu. A on jednak miał te ciągoty do roka. No, zaczęły się prześladowania. Kto podejmował działalność opozycyjną, musiał się liczyć z tym, że przyjdzie moment aresztu. Wkalkulowane. Kto nie podejmował tej próby myślowej, że jakoś mu tam przejdzie, no to później nie mógł się z myślami połapać. W więzieniu widziałem takie sytuacje, że nie dawali sobie rady ludzie. Że zostawili rodzinę, że to są normalne konsekwencje w takich sytuacjach, że musisz zostać sam z tym. Każde takie obciążenie rodzinne, praca czy coś, to nie ma znaczenia w tym momencie, tu i teraz, więzienie. Pamiętam, wyszedłem w 1983 roku z więzienia na mocy amnestii, którą poprzedziła głodówka w więzieniu. Ksiądz Jerzy tu zorganizował mszę dla nas, szpalery ludzi. W stanie już wtedy zniesiono stan wojenny. Zawieszono, nie wiem, to w każdym razie coś tam zrobiono. Tłumy ludzi. I garstka wracających do wolności.
Oczywiście szybko odnowiono kontakty i dalej działaliśmy na rzecz kraju, ojczyzny, Polski. Jakim zagrożeniem był ksiądz Jerzy? Ksiądz Jerzy otwierał szkatułę wolności. Przezwyciężał w ludziach strach. Przezwyciężał w ludziach anonimowość. Stając na rozprawach sądowych, on jednoznacznie się opowiadał i dawał przykład, że warto stanąć za prawdą. Ktoś powie, że przegrał te życie. 37 lat i tramwaj dojechał do końca. Pociąg do stacji koniec. Ale co on przeżył w tym? No, człowiek młody z okopów, który idzie na mszę świętą jako ministrant, jest słynny na cały świat. Cały świat oddaje mu honor. Kto by to wymyślił? Co ma zrobić jeszcze, żeby dłużej żyć, jak już zaświadczył?